Panie mecenasie, czy dziś łatwo otrzymać polskie obywatelstwo? Zdecydowanie najłatwiej. Jesteśmy krajem, który przyznaje obywatelstwo w sposób bardzo uproszczony. Mamy świadomość tego, że obywatelstwo polskie jest zbyt łatwo w naszym kraju. Obywatelstwo jest przywilejem. No nie może być tak, że ktoś ledwo przyjechał, nie zna języka polskiego, nie zna kompletnie naszej historii, dostaje obywatelstwo polskie. Dość tego! My jako Konfederacja przygotowaliśmy ten pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej i tam znajduje się też punkt dotyczący obywatelstwa i my wydłużamy tam wszystkie te terminy. Wprowadzamy inne zasady. Nie 3 lata pobytu, tylko 10 lat pobytu. Nie 3 lata po ślubie, tylko 6 lat po ślubie. Ja tu poszedłem jeszcze dalej, to znaczy uważam, że w ogóle nie należy przyznawać teraz obywatelstw komukolwiek. W ogóle. Witam Was serdecznie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Polsce coraz głośniej mówi się o zaostrzeniu warunków uzyskania obywatelstwa. Wszystko zaczęło się od tego, że we wrześniu 2025 roku nowo wybrany prezydent Polski Karol Nawrocki złożył projekt ustawy, który wymaga od cudzoziemców co najmniej 10 lat zamieszkania w kraju ze statusem stałego rezydenta, a także opanowanie języka polskiego na niezwykle wysokim poziomie C1. Te inicjatywy gorąco poparły siły prawicowe, partia PiS oraz Konfederacja. Według założeń prezydenta i jego administracji całkowita droga od momentu przeprowadzki do Polski aż do otrzymania paszportu miałaby wynosić co najmniej 15 lat. Tak ostra bariera była odpowiedzią na lawinowy wzrost zainteresowania polskim paszportem, zwłaszcza ze strony Ukraińców, kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, a także na negatywne doświadczenia Europy Zachodniej, gdzie miliony słabo zintegrowanych imigrantów otrzymały obywatelstwo i stworzyły izolowane getto. Jeśli wydaje Wam się, że trzymanie ludzi w statusie cudzoziemca przez długie 15 lat to jawna przesada, to nie jesteście sami. W styczniu 2026 roku rządząca w Sejmie centrolewicowa większość oficjalnie pogrzebała ten radykalny projekt. Posłowie Koalicji Obywatelskiej, centryści i lewica uznali, że zwykła arytmetyka lat nie rozwiąże problemów bezpieczeństwa, a jedynie wypchnie z kraju cenne ręce do pracy i kapitału, choćby do Niemiec. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, poselski projekt ustawy zakłada nowelizację przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, budzi jednak wiele zastrzeżeń. Po pierwsze, wnioskodawcy zakładają drastyczne podniesienie nieprzerwanego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały z 3 do 10 lat. Ta regulacja spowodowałaby, że osoby ubiegające się o nadanie im obywatelstwa polskiego będą musiały mieszkać w Polsce nieprzerwanie przez 15 lat. Wnioskodawcy nie biorą pod uwagę cudzoziemców, którzy żyją w Polsce od dłuższego czasu. Projekt zmienia więc obywatelstwo w przywilej osiągalny jedynie dla nielicznych, niezależnie od stopnia ich integracji, pracy na rzecz polskiego budżetu czy wkładu w polskie społeczeństwo. Wdrożenie takiej nowelizacji stanowiłoby znaczący problem dla cudzoziemców, którzy rozpoczęli już procedurę nabywania obywatelstwa. W mojej opinii projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest wysoce niedostosowany do realiów polskich i oparty wyłącznie na argumentach populistycznych. Niemniej jednak rząd nie odpuścił tego tematu i już w lutym zaproponował swój, bardziej kompromisowy wariant. Zgodnie z nowym projektem ogólny czas oczekiwania pozostanie na przystępnym poziomie. To jak wcześniej te same 8 lat, ale filtry staną się znacznie surowsze. Poprzeczka językowa idzie w górę z B1 na B2. Wprowadzony zostaje obowiązkowy egzamin państwowy ze znajomości historii i ustroju Polski, a także rygorystyczna weryfikacja rezydencji podatkowej za te wszystkie lata. Obecnie, w momencie nagrywania tego wideo, propozycja rządu znajduje się na końcowym etapie prac, tuż przed skierowaniem jej pod głosowanie w Sejmie. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co kryje się za każdą z tych inicjatyw i jak mogą oni wpłynąć na sytuację polityczną oraz gospodarczą w kraju. Spróbujmy też wyprowadzić optymalną formułę selekcji cudzoziemców ubiegających się o upragniony polski paszport. Zaczynajmy.
Kiedy mówimy o polityce migracyjnej, ważne jest, aby zrozumieć, jaki cel przyświeca państwu, a dokładniej konkretnym siłom politycznym. Dla partii prawicowych, takich jak Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, zaostrzenie przepisów to pewna karta przetargowa. Takie hasła trafiają w oczekiwania znaczącej części elektoratu i cieszą się wśród niego dużą popularnością, a jednocześnie uderzają w tych, którzy nie mogą odpowiedzieć. W końcu cudzoziemcy nie mają prawa głosu. W gruncie rzeczy to czysty populizm i tani sposób na podbicie sondaży. I trzeba przyznać, że grunt pod to jest świetnie przygotowany. Stosunek Polaków do przyjezdnych, zwłaszcza do Ukraińców, jako największej diaspory, w ostatnich latach znacznie się pogorszył. Spójrzcie sami, o ile w 2022 roku przyjęcie uchodźców popierało rekordowo 94% Polaków, o tyle dziś prawie połowa, około 46%, jest temu przeciwna. Ludzie wiążą napływ nowych mieszkańców z gwałtownym wzrostem cen, szczególnie wynajmu i zakupu mieszkań. Aliły do ognia dolewa również trudna przeszłość historyczna, od powstań kozackich do rzeź wołyńską. Do tego dochodzi żal za sowiecką okupację, przy czym winą za nią wielu obarcza nie tylko Rosję, ale i inne były republiki Związku, których przedstawiciele wchodzili w skład sowieckich elit. W takiej atmosferze zrzucenie winy za wewnętrzne problemy na cudzoziemców to najprostsza droga dla mediów i populistów. Najprostsza, ale całkowicie krótkowzroczna. Moim zdaniem pomysł prawicy na radykalne zaostrzenie przepisów to gruba przesada. Tak, oczywiście, niekontrolowana migracja i rozdawanie paszportów na lewo i prawo do niczego dobrego nie doprowadzą. Zwłaszcza w państwach z rozdmuchanym socjalem, gdzie świeżo upieczeni obywateli przy pierwszej nadarzającej się okazji przychodzą na zasiłki, po prostu rujnując system opieki społecznej. Oprócz tego, bez surowych filtrów do kraju trafia zbyt wiele osób o obcej, a nierzadko wręcz wrogiej kulturze. To nieuchronnie prowadzi do konfliktów społecznych i wzrostu przestępczości. Jaskrawym przykładem takiej samobójczej otwartości jest Europa Zachodnia. Niemcy, Francja, Wielka Brytania. To z kolei inna skrajność, tym razem lewicowa. I w praktyce udowodniła ona swoją całkowitą nieskuteczność. Zarówno w perspektywie długo, jak i krótkoterminowej. Niemniej jednak w Polsce obecnie niczego takiego nie obserwujemy. Przy już obowiązujących przepisach kraj z powodzeniem przyciąga zdolnych do pracy i bliskich kulturowo ludzi. Oczywiście, pewne przegięcia się zdarzają. Masowe przyjęcie uchodźców po wybuchu wojny w Ukrainie przeciążyło opiekę społeczną, a wśród przyjezdnych siłą rzeczy znalazł się odsetek osób żyjących na koszt państwa. Bądźmy jednak szczerzy. Polskie zasiłki to nie są złote góry. Tych samych świadczeń na dzieci fizycznie nie wystarczy, żeby wynająć mieszkanie i wykarmić rodzinę. Dlatego zdecydowana większość ludzi, chcąc nie chcąc, musiała szybko pójść do pracy. Co do innych zarzutów, tak, ceny nieruchomości poszybowały w górę. Ale jak powinien zareagować wolny rynek? Zwiększyć podaż i więcej budować. Tyle, że w rzeczywistości budowlanka idzie jak po grudzie. A winne temu są nadmierne regulacje, biurokracja i niekończące się papierkowe przyprawy. Nasi urzędnicy kochają nowe zakazy i nakazy o wiele bardziej niż wolny rynek i niskie podatki. A kiedy ich własne regulacje zaczynają dławić biznes i hamować budowę, urzędnicy po prostu szukają kozła ofiarnego i cudzoziemcy nadają się do tej roli wręcz idealnie. Jednocześnie krytycy migracji uparcie przemilczają jej kolosalny pozytywny efekt. Do Polski przyjeżdżają ludzie młodzi, zmotywowani i gotowi do pracy. Tempo wzrostu polskiej gospodarki utrzymuje się na jednym z najwyższych poziomów w Europie. A polskie PKB na koniec 2025 roku oficjalnie przekroczyło historyczną granicę $1 biliona. I stało się to w dużej mierze właśnie dzięki przyjezdom. Przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi. W ciągu ostatnich lat migranci zmienili się z tymczasowej deski ratunkowej dla lokalnych pracodawców w potężny, strukturalny motor napędowy całej polskiej gospodarki. Według najbardziej ostrożnych szacunków ekonomistów cudzoziemcy generują solidną część polskiego PKB, zasilając gospodarkę miliardami złotych rocznie. Spójrzcie na raporty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponad 8% wszystkich ubezpieczonych pracowników kraju to dziś cudzoziemcy. Dla Polski z jej gwałtownie starzejącym się społeczeństwem ten napływ stał się krytycznie ważną tarczą demograficzną.
Bez kadr z Ukrainy i Białorusi polski biznes zderzyłby się z potężnym głodem kadrowym. Wzrost gospodarczy zostałby po prostu sparaliżowany z powodu naturalnego ubytku ludności, a liczby są przerażające. Według prognoz instytutów eksperckich, już za 10 lat, do 2035 roku, polski rynek pracy straci 2 100 000 osób. Napływ ludzi o zbliżonym kodzie kulturowym i szybkiej adaptacji językowej stał się dla Warszawy tym właśnie paliwem, które pomogło krajowi przedterminowo wskoczyć do klubu bilionowego światowych gospodarek. I oto za to wszystko, za uczciwą pracę, za podatki, za ratowanie systemu emerytalnego, prawicowa opozycja chce zaproponować ludziom zamiast 8 lat czekania na paszport 15 lat trzymać ich jako rezydentów na ptasich prawach. Nie wiem jak wy, drodzy widzowie, ale ja osobiście odbieram to jako plunięcie w twarz. Wyobraźcie to sobie, jeśli te drakońskie przepisy wejdą w życie, a bliscy kulturowo ludzie zostaną po prostu wypchnięci z kraju, czy wyjdzie to na dobre samej Polsce? Pytanie retoryczne. Na tym tle kompromisowy wariant rządu wygląda sensownie, ale i on budzi pewne wątpliwości. Weźmy na przykład pomysł obowiązkowego egzaminu z historii i ustroju państwa. Powiedzmy sobie szczerze, po co zwykłemu pracownikowi, który haruje w fabryce, buduje domy albo prowadzi autobus, pamiętać daty średniowiecznych bitw czy zawiłości rozbiorów Polski? Zresztą to samo dotyczy specjalistów wyższego szczebla, przedsiębiorców, programistów czy inżynierów. Drzeni mieszkańcy sami często z trudem przypominają sobie szkolny program historii, a to wcale nie przeszkadza im być normalnymi obywatelami. Takie testy są w zasadzie mało użyteczne. Jeśli egzamin będzie trudny, obleje go połowa Polaków, a jeśli będzie czysto formalny, z prymitywnymi pytaniami dla odhaczenia, to po co w ogóle robić całe to zamieszanie? Mnożyć biurokrację i marnować państwowe pieniądze. Z drugiej strony, jasne, taki banalny test odsieje najwyżej osoby wykazujące się skrajną ignorancją albo całkowitym brakiem chęci do integracji. I w sumie, kto wie, może właśnie taki jest tego zamysł? A co wy o tym sądzicie? Czy takie sito ma według was sens? Dajcie znać w komentarzach. Ale zostawmy na chwilę historię. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z językiem. Tutaj test to rzecz naprawdę przydatna. Życie w społeczeństwie i całkowity brak znajomości jego języka to prosta droga do izolacji i tworzenia wspomnianych get. Ale filtr ten musi być adekwatny. Wymagania od ludzi poziomu B2, a tym bardziej profesorskiego C1, jak chciała prawica, to przesada. Daleko nie każdy rodowity Polak napisze trudne dyktando bez błędów. Język jest potrzebny do tego, by zrozumieć sąsiada, lekarza czy urzędnika skarbowego, a nie do obrony rozprawy doktorskiej. W końcu ci cudzoziemcy, którym wyższy poziom jest realnie potrzebny w pracy lub w życiu, sami się go nauczą, bez żadnego przymusu ze strony biurokratów. Oczywiście, podstawowy filtr kulturowy również jest niezbędny. Rezygnacja z niego byłaby głupotą. Napływ ludzi z zupełnie innych, odległych kultur. Bez twardej asymilacji nieuchronnie rodzi problemy. Doskonale to widzimy. Ale kiedy mowa o ludziach o podobnej mentalności i religii, na przykład o Słowianach wschodnich, to ryzyko spada niemal do zero. W przypadku tak bliskich kulturowo osób, kazanie im czekać na paszport 8, a co dopiero 15 lat, to jawna przesada. Owszem, drzwi powinny być otwarte również dla przybyszów z innych regionów świata, ale w ich przypadku czas oczekiwania i wspomniane filtry rzeczywiście warto by było zaostrzyć, by nie powtórzyć błędów Europy Zachodniej. Tyle, że nawet te surowsze wymogi muszą pozostać racjonalne. Chodzi przecież o to, by odsiać ryzyko, aby łowić z tłumu tych naprawdę najlepszych. I nie zapominajmy, najważniejszą częścią każdej integracji jest po prostu przestrzeganie prawa. Na szczęście w Polsce to działa świetnie już teraz. Policja i służby specjalne skrupulatnie sprawdzają cudzoziemców we wszystkich bazach, już na etapie uzyskiwania karty pobytu, o obywatelstwie nie wspominając. I to jest absolutnie właściwe, zdrowe podejście. Prawda jest jednak taka, że łatwo tu popaść w biurokratyczną paranoję. Wiosną 2026 roku w polityce zaczęło głośno brzmieć hasło zerowej tolerancji, według którego cudzoziemiec mógłby zostać deportowany nie za przestępstwo, ale za serię drobnych wykroczeń administracyjnych. Projekt ustawy, który możemy nazwać żadnej taryfy ulgowej dla przestępczości z udziałem cudzoziemców. Projekt ustawy dla bezpieczeństwa Polaków. Co ta ustawa
daje dwie rzeczy. Po pierwsze, proszę Państwa, ponieważ rośnie liczba przestępstw i wykroczeń z udziałem cudzoziemców, to wprowadzamy zero tolerancji dla wykroczeń o charakterze chuligańskim popełnianych przez cudzoziemców, na niszczenie mienia czy nieokazywania szacunku państwu polskiemu, czy zakłócanie porządku publicznego na ulicach polskich miast. Drugie wykroczenie, automatyczna deportacja. Automatyczna deportacja. Chcesz być w Polsce? Chcesz być w Polsce? Chcesz tu przyjechać? Proszę bardzo. Ale musisz przyjąć nasze zasady, nasze wartości i przede wszystkim nas szanować. Szanować porządek Polski. Bądźmy poważni. Czym innym jest wydalenie z kraju bandytów, a czym innym wyrzucanie pracującego podatnika za zapomniany mandat czy parę przekroczeń prędkości. To absurd. Z jednej strony państwo desperacko szuka rąk do pracy, a z drugiej jest gotowe tracić kapitał ludzki przez biurokratyczne potknięcie. Takie radykalne skrajności to po prostu strzał w kolano dla samej Polski. I jak dla mnie, kolejny przykład ewidentnego przegięcia w tej polityce. Ale odrzućmy na bok zbędną otoczkę i porozmawiamy o najważniejszej metryce. Główny filtr, który ma realny sens, to gotowość człowieka, by nie być na garnuszku państwa. I tutaj trzeba oddać rządowi sprawiedliwość. Już w obecnych przepisach istnieje wymóg udowodnienia stałego źródła dochodu, a w nowej propozycji MSW ten punkt sformułowany jeszcze mądrzej. Teraz wprowadza się twardy wymóg ciągłej polskiej rezydencji podatkowej przez wszystkie lata oczekiwania. I za to rząd można i należy pochwalić. Logika jest krystalicznie czysta. Chcesz paszportu? Utrzymaj się sam i dokładaj się do gospodarki. A jeśli mowa o tym, jak mogłaby wyglądać moja idealna formuła, zaproponowałbym pójście o krok dalej. Moim zdaniem ogólny czas oczekiwania należałoby skrócić, ale wprowadzić do niego gradację ekonomiczną. Logika jest prosta. Im większy twój wkład finansowy, tym szybciej dostajesz paszport. Na przykład, płacisz podatki od dochodu do 100 000 złotych rocznie, czekasz na obywatelstwo 6 lat. Twój dochód wynosi od 100 do 200 000, czas skraca się do 5 lat. Zarabiasz powyżej 200 000, otrzymujesz upragniony dokument już po 4 latach. Oczywiście, same liczby są tu podane tylko jako przykład. Można i trzeba o nich dyskutować. Ale ogólna koncepcja jest właśnie taka. Takie przejrzyste zasady gry w naturalny sposób przyciągałyby do kraju najbardziej utalentowanych, zamożnych i perspektywnych ludzi z całego regionu. Bo to właśnie oni tworzą miejsca pracy, wdrażają innowacje i dają ten najsilniejszy impuls, który prowadzi kraj do rozwoju i dobrobytu. W końcu to tacy migranci, pełni pasji, samodzielni, gotowi do ciężkiej pracy na rzecz własnego sukcesu, są najbardziej pożądanym kapitałem ludzkim. To z takich ludzi, uciekających kiedyś do nowego świata, zbudowano najpotężniejsze i najbogatsze mocarstwo na planecie. Prawda jest też taka, że normalne państwo w ogóle nie powinno być bankomatem bez limitu. Karmienie ludzi jałmużną i utrzymywanie ich z budżetu to nie jest funkcja państwa. I tak po prawdzie, ta zasada powinna dotyczyć nawet rdzennych obywateli. Ale to już dygresja i świetny temat na zupełnie inne wideo. A wy, co o tym myślicie? Jak wam się podoba pomysł z gradacją według podatków? Brzmi jak sprawiedliwa wymiana, czy też widzicie w tym podejściu jakieś ukryte haczyki? I jak waszym zdaniem powinna wyglądać idealna formuła przyznawania obywatelstwa? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Temat jest naprawdę ostry i skomplikowany, więc z przyjemnością poczytam wasze przemyślenia i podyskutuję z wami poniżej. Jeśli to wideo było dla was ciekawe i przydatne, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. To u mnie na dziś wszystko. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Życzę wam wspaniałego, produktywnego dnia i do zobaczenia wkrótce w nowych materiałach. Cześć!